Porządni ludzie, naprawdę. Nigdy mnie nie oszukali. A może być taka pokusa, że polityk nie powie prawdy. Nigdy. Bardzo i służą ojczyźnie. Módlmy się za nich. I żeby nikogo już nie zamykali. Módlmy się za pana ministra Ziobrę. Cześć, witam was moi drodzy. Jak z pewnością zauważyliście, jest nowa czołówka. Mam nadzieję, że też lepszy głos i obraz. Zainwestowałem trochę w sprzęt, w programy. Oczywiście to wszystko jeszcze dopracowuję, ale staram się, żeby te moje materiały dla was były jak najlepszej jakości. Nie tylko wizualno-słuchowej, że tak powiem, ale i pod względem jakości. Mam nadzieję, że z czasem mi to wyjdzie. Jeśli teraz będą jakieś potknięcia, niedociągnięcia, przepraszam i liczę na zrozumienie. Piszcie też w komentarzach, czy podoba wam się ta nowa czołówka. Moi drodzy, przechodząc do dzisiejszego tematu. Dzisiaj będzie kilka tematów, jak to przystało na niedzielę. I może zacznę w ten sposób. Sprawdza się stare powiedzenie, że kto mieszka w Polsce, ten nie śmieje się z cyrku. I powiem wam, że coś w tym jest. I tutaj zacznę od Konfederacji. Pewnie każdy z was, a przynajmniej większość z was słyszała o słynnym przemówieniu tej oto pani. Także mamy pierwszą wielką porażkę PiS i Konfederacji na arenie międzynarodowej w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Obie te zorganizowane grupy partyjne głośno i z wielką dumą ogłosiły, że nie poprą kandydatury Ursuli von der Leyen. I tutaj jakąś amatorszczyzną się odbyła, zdarciem kartek. Ktoś darł swoje gardło, a ktoś inny pochwalił się statusem wiecznie przegranego. Summa summarum, na samym końcu kandydatka zdobyła jeszcze więcej głosów niż w poprzednich wyborach. Powiem wam tak, gdy tak sobie patrzałem i słuchałem na tą konfederacką gwiazdę dwojga nazwisk, to doszedłem do wniosku, że może błysnąć, ale tak naprawdę chyba tylko gołym tyłkiem, za przeproszeniem. Dla tej mistrzyni intelektu 6 posłów Konfederacji, to jest z 720 posłów całego Parlamentu Europejskiego, to jest większość, ale to jest coś takiego rodem z PiS-u, bo dla PiS-u 27-1, to też jest wielkie zwycięstwo i wygrana. T1 to jest też większość. Powiem wam tak, ta pani na targu byłaby świetną przekupką, żeby się źle nie skojarzyło. Pani Przewodnicząca, Szanowni Europosłowie, Pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost Pani powiedział to, co o Pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest Pani twarzą wszystkich unijnych, klimatycznych wariactw, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest Pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do Pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki. Jak Pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada Pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię
spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy i za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet pani nie patrzy w moją stronę. Wstyd. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. Now, I invite. W związku z tym i tym akcentem zakończymy pierwszą część debaty. Poproszę panią von der Leyen o odpowiedź na większość z tych wypowiedzi. Honourable members, thank you very much for a very lively debate. Pani przewodnicząca, dziękuję za tę bardzo ożywioną debatę, która pokazuje, jak żywotna jest europejska demokracja. W ostatnich miesiącach grupy polityczne przedstawiły swoje różne programy dla Europy i myślę, że była to gorąca, ale sprawiedliwa kampania wyborcza. I po raz drugi w historii frekwencja wyborcza w wyborach wzrosła po latach, kiedy spadała. Europejczycy pokazują, że zależy im na Europie, że chcą, by ich głos był usłyszany i to jest dobry znak dla europejskiej demokracji. Ale musimy też mieć jasność co do zagrożeń stojących przed naszą demokracją. Nasze społeczeństwa są spolaryzowane bardziej niż kiedykolwiek indziej od czasów zimnej wojny. Powiem jasno, my zawsze będziemy bronić wolności, ale wolność nie oznacza prawa do zagarnięcia wszystkiego. Nie ten, kto najgłośniej krzyczy, czy okazuje najmniej szacunku, ma prawo władzy. To praworządność i szacunek nas łączą. No tak, ale moi drodzy, czego to się nie robi dla poklasku i kasy? Unia Europejska jest taka zła, a walczyła na śmierć i życie, by dla niej pracować. No poszła do tego eurokołchozu, jak to mówi Braun, zresztą Braun też tak nazwał to eurokołchoz, wieżą Babel, ale starał się jak mógł, żeby tam się dostać. Jakoś pieniążki z tej lewackiej Unii im nie przeszkadzają. Życie tam, bo będą teraz przez najbliższe lata tam żyli, im nie przeszkadza. Ale wszystko inne złe. Taka to hipokryzja mała. Ta pani z Konfederacji bardzo sobie ceni katolickie wartości, zresztą jak wszyscy katolicy. I którzy na przykład biorą ślub kościelny po 23 latach małżeństwa z drugą partnerką, mają nieślubne dzieci. Ta pani prawdopodobnie, tak słyszałem, nie wiem ile w tym prawdy, ma też dziecko z nieprawego łoża, do tego związana była z branżą futrzarską, na którą rzekomo tak bardzo pluje. To jest takie polityczne kurestwo, a euro nie śmierdzi, choć jest oczywiście przeciw niemu, ale przeciw niemu dla Polaków euro, ale dla niej euro bardzo pachnie, bardzo jest przydatne, bardzo jest wskazane. I taka dobra rada dla tej pani właśnie, żeby nie wypowiadała się w imieniu wszystkich Polaków, bo nie jest przedstawicielką wszystkich Polaków. Nie jest też moją przedstawicielką, jak i milionów innych Polaków.
Ta pani w moich oczach jest nienawiścią, wykluczeniem, złem, targowicą, manipulantką, która śmie mówić w imieniu Polski. Ona mówi tylko w imieniu swoich wyborców, nie całej Polski. Cała Polska. Polska to jest różnorodność, która daje miłość, szacunek, tolerancję, akceptację. Polska to nie tylko Konfederacja i jej chore wizje. Polska to są Polacy o różnych poglądach. I dobra rada dla tej pani, żeby nigdy nie mówiła my, Polki, my, Polacy. Niech mówi o sobie ja, ruska onuca, albo po prostu niemiecki kolaborant, bo w końcu jakby nie patrzeć, związała się z partią neofaszystowską. Nie wiem, czy słyszeliście, jeden z członków Konfederacji powiedział coś takiego, co tutaj widzicie za mną. I teraz się zastanawiam, według logiki, w cudzysłowie logiki i toku myślenia Konfederacji, pani Krzykaczka, kim jest w Konfederacji, no, skoro kobieta jest częścią inwentarza domowego mężczyzny nieco wyższym od zwierzęcia. Jakie stanowisko w tym inwentarzu męskim Konfederacji zajmuje ta pani, która tak głośno krzyczy? Odpowiada pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię spowodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy i za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? Oto. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? Oto. Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej lewackiej ideologii. A od Polski ręce precz i wszystkim żołnierzom, którzy w tym momencie bronią wschodniej granicy Unii Europejskiej, powinna się pani kłaniać w pas. Królowa, jak to było? Królowa polskiej prawicy, tak? Marta Wcisło. Europejskiej, przepraszam, prawicy. Marta Wcisło. Cwana tupeciara płynąca na fali... A to bardzo niegrzeczne. Na skrajnej fali nacjonalizmu, naprawdę. Cwana tupeciara? Tak, można wychodzić na forum Parlamentu Europejskiego przed całą Europą, nazywać kandydatkę na fotel szefowej komisji, tak jak pani to zrobiła, jeszcze mówi, że jest odpowiedzialna za gwałty wszystkich kobiet, że powinna trafić do więzienia. Ta pani, gdyby mogła wnieść gaśnicę, tak jak pan Braun, to by ją wniosła, tylko jej na to nie pozwolono, więc wykorzystała kartki drącej. Ciekawe, czy będzie darła te euro, które jej wpłyną na konto. Pani Zajączkowska zawiązała pakt ze swoimi kolegami z partią, która domaga się rewizji naszej zachodniej granicy z Niemcami. Zapytam o to, zaraz były takie wypowiedzi. Na czyją korzyść ona działa? To było celne wystąpienie, mocne rzeczywiście retorycznie, momentami być może nawet pewne chwyty retoryczne, no trochę ponad. No i to jest ten problem. Trzeba prowadzić politykę polską. Ja mam obawy takie, że Konfederacja, jak ma 3 europosłów we frakcji, gdzie AfD ma 14, to tam polityki polskiej prowadzić specjalnie tylko chciałam nie będzie. powiedzieć, że nie wszyscy europosłowie Konfederacji do tej frakcji weszli, bo nie oni weszli... się podzielili na 3 części w ogóle. To też jest trochę dziwne, że 6-osobowa frakcja się pokłóciła. Tak. Ale to ja nie chcę jakoś bardzo mocno atakować, bo każdy podejmuje Nie, ale ja chcę o to zapytać pana posła Sypniewskiego. Chcę o to zapytać, jak się panu współpracuje razem z partią, której rzeczywiście politycy podważali powojenne ustalenia dotyczące granic, panie pośle, którzy są po prostu wprost, to się wie, finansowani z Kremla, którzy niemieccy dziennikarze dotarli do takiej informacji, że de facto statut AfD był pisany wręcz na Kremlu. Jak się panu współpracuje z takimi ludźmi?
No ale nie stwierdzajmy takich rzeczy wprost. Przecież nikt nie udowodnił finansowania z Rosji. Myśli pani, nie że przy całej żartujmy. drobiazgowości Niemców partia by istniała legalnie, gdyby była finansowana z Moskwy? Panie To nie pośle, jest tak. ależ Ja o nie chcę związkach bronić niemieckich AfD. polityków Natomiast z Rosją to my wiemy żaden- bez naprawdę tutaj... Polityk, który został Dodatkowych oskarżony, nie jest w delegacji AfD i nie jest w grupie z nami. Jeżeli chodzi o europosłów z AfD, to nikt z nich także nie używał żadnych wypowiedzi godzących dobrej imię Polski. Jeżeli taka wypowiedź Ale przepraszam, się rewizję pojawi, granic, to rewizję zerwiemy. granic, tak? To nie godzi w interesy Polski? O rewizji granic mówił jakiś lokalny działacz, który... Rzeczniczka prasowa AfD, dokładnie. Jaka rzeczniczka prasowa? Nie mówiła o rewizji granic, użyła sformułowania... Panie pośle, przepraszam pana bardzo, ale muszę to powiedzieć. Pan poseł Tyszka, pana kolega, pan europoseł Tyszka, który wstąpił, panie pośle, który wstąpił do tej frakcji, który jest wiceszefem, tak? Tej frakcji, jeśli się nie mylę nawet, został. Współszefem wręcz. Napisał 7 lat temu tak. Ten sam poseł Tyszka. Politycy AfD są dumni z niemieckich żołnierzy II wojny. Współpracują z Eriką Steinbach. Popierają w pełni Rosję. AfD jest zatem niebezpiecznie antypolskie, ale korzystnie może wpłynąć na niemiecką politykę w sprawie polityki migracyjnej i sprzeciwu wobec euro. Ten sam pan Tyszka, który dzisiaj współpracuje z AfD. Co się stało? Być może poseł Tyszka wówczas też czerpał wiedzę z telewizji, natomiast nie jest tak, bo sprawdzaliśmy to wszystko dokładnie i gdyby nie było inaczej, to nie podjęlibyśmy współpracy z AfD. Natomiast ta współpraca jest na partnerskich zasadach, co widać chociażby po tym, kto był twarzą dzisiejszych wystąpień i także na tym, jak jest podzielona władza we frakcji. W innym przypadku byśmy do niej nie przystąpili i nie będziemy nigdy w sojuszu z partiami, które będą antypolskie. Wyjaśniliśmy te wszystkie rzeczy i te wypowiedzi i czyny dotyczą działaczy lokalnych. Wyjaśniliśmy temat rewizji granic, czy taka tematyka w ogóle funkcjonuje w AfD, czy mają to w programie, czy podnosili w kampaniach wyborczych i otóż nie podnosili. Taka wypowiedź pojawiła się, tak jak mówiłem, od lokalnego działacza, który został za to usunięty z partii. Jeżeli chodzi o tego, który miał zarzuty współpracy z Rosją, to nie jest także w delegacji AfD w Parlamencie Europejskim. Także nie można nam zarzucać, że współpracujemy z jakimiś rewizjonistami. Czyli to jest po prostu wspaniała europejska partia, w ogóle cywilizowana. Nie pochwalali nigdy SS, nie pochwalali nigdy dokonań Niemiec w czasie II wojny, w ogóle nie mieli żadnych związków z Rosją, w ogóle nie mieli żadnego finansowania. Po prostu oni nagle, odkąd weszliście z nimi w sojusz, stali się wspaniałą, cywilizowaną partią europejską. Nie twierdzę o tym, że AfD jest partią wspaniałą, natomiast poza Konfederacją takiej wspaniałej partii nie ma i trzeba było zawrzeć jakiś kompromis. Natomiast wyjaśniliśmy te największe zarzuty, największe działa, o których przed chwilą panie wspomniały i większość z nich okazała się kompletnie nietrafiona. A niech pan powie, a to co oni panu powiedzieli? Nie, to jest nieprawda, myśmy tak w ogóle nie myśleli. Jak myśmy to mówili, to w ogóle żartowaliśmy, tak? Nie ma Co oni żadnych dowodów, powiedzieli? że AfD chciała dokonać telewizji. W ten sposób nie sprawdzaliśmy. Natomiast sprawdzaliśmy, skąd się wzięła ta teza o rewizji granic i okazało się, że takiej tezy nie było, że to była wypowiedź jednego z działaczy oraz gazeta, która rzekomo... Rzeczniczka to mówiła, panie pośle. Nie rzeczniczka. Rzeczniczka nie mówiła o rewizji granic i proszę sobie to sprawdzić. Rzeczniczka użyła terminu Mitteleuropa, który oczywiście jest w jakimś... Mitteldeutschland, panie pośle, mówiąc o Niemczech Wschodnich. Powiedziała o Niemczech Środkowych. Tak, a zachodnia część Polski... Szanowni państwo, bo to jest arcyciekawe, co słyszymy. Nie mówiła o tym, że chce rewizji granic. Bardzo mocno antypolska właśnie w tych dziedzinach bardzo istotnych, jak pan europoseł tutaj mówi o tym, że ona nie użyła sformułowania rewizji granic, bo tylko powiedziała Mitteldeutschland, mówiąc o Niemczech Środkowych. No skoro Niemcy wschodnie są Niemcami środkowymi, to co jest Niemcami wschodnimi? Zachodnie terytorium Polski. Tak, to dokładnie trzeba niestety rozumieć. I dlatego to jest potężny problem, który sami sobie tak naprawdę stworzyliście. No ale żeby nie było, tam nie tylko Konfederacja i te świry z AfD są tacy nawiedzeni. Jest jeszcze rumuńska posłanka, która latała po Parlamencie Europejskim z kagańcem na pysku i z ikoną Jezusa. No idealna powiedzmy kandydatka na, nie wiem, dziewczynę Brauna, bo jak wiecie, no Braun tego kołchozu, eurokołchozu nienawidzi, precz z komuną, precz z eurokołchozem, ale pojadę tam, zostanę europosłem, żeby brać te pieniążki, te euro właśnie z tego eurokołchozu. No cóż innego, cóż za poświęcenie ze strony Brauna i innych ludzi z Konfederacji,
Zobaczcie, jak oni się poświęcają dla tej Polski, biorą te zepsute judaszowe euro, siedzą w gnieździe tego lewactwa i z obrzydzeniem będą przyjmować grube sumki na swoje konto. No, Braun w ogóle miał pecha, bo zatrzasnął się w windzie i no oczywiście to wina była tego zepsucia zachodniego, bo no, jak powiedział, wszystko ładnie z wierzchu wygląda, a w środku się sypie, no bo jest nie do pomyślenia w tej naszej konfederackiej Polsce, żeby jakakolwiek, gdziekolwiek się winda zepsuła, zacięła. No ale w tym eurokołchozie oczywiście winda musiała się zepsuć, bo no, to jest po prostu zgnilizna zachodnia, kapitalistyczna i biedny Braun musiał siedzieć w windzie. Nie wiem, czy też słyszeliście, jakie korzenie ma Braun, bo jak wiecie, Braun bardzo nie lubi, wręcz nienawidzi, że tak powiem, wszelkich ludzi pochodzenia żydowskiego, ale korzenie ma sam żydowskie. Tutaj nie porównując oczywiście, ale tak mi przyszło na myśl, że Hitler też jakieś tam miał korzenie ze strony babki czy prababki żydowskiej i też nienawidził Żydów. No, to chyba ci ludzie mają coś do siebie. Zresztą zaraz wam puszczę to, co Braun przed budynkiem Parlamentu Europejskiego mówił, ale już będę kończył ten wątek. Tylko chciałbym wam jeszcze na coś zwrócić uwagę, moi drodzy. Tutaj na tym zdjęciu, moi kochani, macie przedstawicieli, to są ci, którym się tak nie podoba ta niebezpieczna, zgniła Europa, pełna zła i chaosu. Ci, którym waluta euro śmierdzi, ale którzy po to euro tam pojechali. A niech, może inaczej, a ich głupi elektorat wciąż myśli, że oni tam pojechali ratować Polskę. I powiem wam, że się tak zastanawiam, jak to jest, moi drodzy. Konfederacja mówi ludziom, że w Europie jest tak niebezpiecznie, że strach wychodzić na ulicę, a sami, kiedy pojadą na ten zgniły, niebezpieczny Zachód, to siedzą spokojnie sobie w restauracji i rozkoszują się urokami, nie wiem, miasta, restauracji, tego, co dane miasto oferuje. No oczywiście teatrzyk, przedstawienie dla swoich wyborców musi być. No, muszą pokazać, jak bardzo walczą o tą Polskę w szóstkę przeciwko prawie 800. No bo oni tam zawojują świat, oni zmienią Polskę, oni zmienią Unię. No, jak to powiedział Duda, takie baju dla frajerów. To jest, moi kochani, dzień trzeci. No, oczywiście Konfederacja, członkowie Konfederacji siedzą zabunkrowani, no nie licząc Brauna, który zabarykadował się w windzie przed tą zgnilizną zachodnią, ale powiem wam tak, to zdjęcie bym przedstawił w ten sposób. Na stronach Konfederacji oczywiście, bo Konfederacja powinna takie zdjęcie wrzucić na swoją stronę i napisać: jest źle, na ulicach zamieszki, bronimy się przed atakami emigrantów, hotelowy bunkier opuszczamy tylko w ostateczności. Wczoraj poseł Braun musiał zabarykadować się w windzie, nie wiem jeszcze ile wytrzymamy, przyślijcie posiłki. Jestem niemalże pewien, że część elektoratu Konfederacji na pewno by w to uwierzyła, no bo przecież jest tak niebezpiecznie na tych ulicach, tak źle, że no, biedni konfederaci muszą utworzyć tam partyzantkę, by walczyć oczywiście o dobro Polski.
Dobra, kończę ten temat. Wrzucę wam jeszcze, jak to nazwać, może i wypowiedź. Wypowiedź Brauna, oczywiście o eurokołchozie, w którym no, tak się poświęcają ci wszyscy tam, żeby no, walczyć z tą zgnilizną europejską. No bo musicie sobie zapamiętać, moi drodzy, że Konfederacja tam walczy w interesach Polski. I niech nikomu nie przychodzi do głowy, że jest inaczej. To nieważne, że z neofaszystami się zwąchali. Znaczy połowa z neofaszystami, druga połowa z proputinowskim ugrupowaniem Orbana. To się wszystko nie liczy, tylko liczy się to, że oni działają dla dobra Polski. I ja bym to raczej odczytał, walczą dla dobra własnej kieszeni, a tak naprawdę Polskę i wyborców mają głęboko w dupie. I to jest moje odczucie, moja opinia na temat tych ludzi. Pojechali tam robić siarę, przynosić wstyd Polsce i takie jest moje zdanie. Może się ktoś zgadzać, może się ktoś nie zgadzać. Każdy ma prawo, jak mówiłem, do własnego zdania. Także wrzucam Brauna i kończę ten temat i przejdę jeszcze szybciutko do jednego tematu, który mnie, powiem wam szczerze, też dość srogo zbulwersował. Eurokołchoz w pigułce. Z zewnątrz lśniące fasady, a w środku niejedno się już sypie. Super! Strażacy. Super. Okej, ale są już na miejscu? To jest przejaw ataku paniki. Jeszcze nie ma. Czekam na strażaków. Dobrze, bo jest dość ciepło. I wie pani, co myślimy o pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie pani, co myślimy o pakcie migracyjnym? O to. Nawet pani nie patrzy w moją stronę. Bo uważam, że to jest naprawdę... Dobra, trzymaj się, hej. Znaczy, gdyby ktoś chciał nam podać jakiś łomi kilof, to... My byśmy sobie dali radę, tak? Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Mega adwokata. Źle napisałeś, bez trzeba odwrotnie. A, no trudno. A widzicie, bym jeszcze zapomniał o Braunie, no, o tej aferze z windą, bo to jest dość istotne. Prawdopodobnie Braun już pierwszego dnia zatrzasnął się w windzie w gmachach Parlamentu Europejskiego, no, gdzie to zostało oczywiście skrytykowane. Oto zamach na Polaka, patriotę, katolika tego eurokołchozu, ale ja podejrzewam, że Braun po prostu nie poradził sobie z windą, bo przyciski nie były opisane cyrylicą i dlatego wyszło tak, jak wyszło. Tu jeszcze jako ciekawostkę, no oczywiście telewizja Republika, słyszeliście o tej globalnej awarii internetu. Tutaj telewizja Republika oczywiście już rozszyfrowała, kto jest winien tego wszystkiego, także o tym nie będę mówił właśnie, bo nie chcę tutaj też zbyt dużo tematów wrzucać, chociaż jest wiele do omówienia, ale jeszcze jedną tuzę intelektu z tak zwanej prawicy, a chodzi dokładnie oczywiście o doktora Jakiego. Ta tuza intelektu, znawca tematów wszelkich, profesor nauk, profesor prawa. Nie wiem, jak go tytułować, no bo każdy tytuł to jest dla niego za mało. On po prostu wszystko wie najlepiej, on po prostu na wszystkim się zna, on na każdy temat się wypowie. Z tego potoku słów, które wypluwał z siebie Jaki, ten nasz doktor, Jaki stwierdził, że dla Tuska i Bodnara ważniejsza jest zemsta niż obrona bezpieczeństwa kobiet. No tutaj chyba wypadałoby powiedzieć, drogi Patryczku byle jaki, sprawiedliwość to nie jest zemsta.
a za obronę praw kobiet gazem pieprzowym, pałami teleskopowymi w wykonaniu twojej partii, twoich kolegów, no serdecznie Polacy już podziękowali. Jak stwierdził doktor Jaki, powiedział tak: wstrzymamy, banda Tuska pójdzie siedzieć i żadna Unia im nie pomoże. Drogi doktorze White, obudź się, bo był to tylko mokry sen. Tutaj pragnąłbym uprzejmie poinformować, że w pierwszej kolejności pójdzie siedzieć banda Zbyszka, zaraz oczywiście Zbyszka Zero, zaraz potem banda Jarka. I żadne Opus Dei, Ordo Iuris ani Rosja wam nie pomogą. A o Opus Dei, Rosji, Ordo Iuris będę jeszcze mówił, ale już w następnym materiale, bo dzisiaj chciałbym zamknąć temat naszego wspaniałego Patryczka. I teraz tak jak wspomniałem, nasz doktor Jaki raczył stwierdzić, że wstrzymamy bandę Tuska, a pójdzie siedzieć i żadna Unia im nie pomoże. I tutaj jeszcze raz, panie Patryczku szanowny, powiem tak, im bardziej takie ratlerki, im bardziej się boją, tym głośniej szczekają, a ty, Patryczku, ostatnio zacząłeś bardzo ujadać. Czyżby powodem był twój genialny projekt Praca dla więźniów, który jak dotąd przyniósł 115 milionów złotych strat wydanych z naruszeniem prawa i 37 milionów strat dla państwa. Oczywiście strat dla państwa, a jedyną pozytywną stroną tego twojego przekrętu jest 16 zawiadomień do prokuratury, także i na ciebie przyjdzie kolej, także możesz sobie ujadać, kąsać, szczekać, ale nie na wiele ci się to zda. Najpierw pójdzie siedzieć banda Zbyszka, tak powiedziałem, zaraz potem banda Jarka i nawet finansowane przez Kreml Ordo Iuris czy Opus Dei tobie i twoim koleżkom nie pomoże. A nazywanie koalicji bandą jest po prostu żałosne. Nie możecie się pogodzić z oderwaniem od koryta i wasz kwik, wasze skamlanie tutaj na nic się nie zda. I Jaki tak osobiście, ja ciebie nie cierpię wyjątkowo i powiem tak, nazywając kogoś bandytą, uważaj, żeby ktoś ciebie nie nazwał bandytą, bo bandytą, jak dla mnie, jesteś ty. Produkując codziennie tysiące hejtów i kłamliwych wpisów na wszelakich internetowych forach, zamiast zająć się robieniem czegoś dla Polski, ty się bawisz w hejtera, więcej czasu poświęcasz opluwaniu, pomawianiu innych oponentów politycznych niż realną pracą dla Polski. Oczywiście nie ulega to wątpliwości, że wielu te prostackie zachowanie Jakiego się bardzo podoba, imponuje, wręcz są zachwyceni, ale tutaj się akurat nie ma co dziwić, bo zdecydowana większość wyborców PiS czy Solidarnej Rosji ma niepełne podstawowe wykształcenie, więc takie prostackie zachowania Jakiego, teksty Jakiego bardzo im imponują. Zresztą nie tylko im, ale samemu Putinowi, skoro w swoim czasie Patryczka cytował w swojej propagandowej telewizji. Bardzo się przysłużył wtedy propagandzie kremlowskiej. Tutaj chodziło oczywiście o plucie na Unię Europejską. Jest bardzo zasłużony. Chciałbym teraz, moi drodzy, wam wrzucić fragment tak zwanej konferencji prasowej Jakiego.
żeby nie być gołosłownym i pokazać wam, jak ujadają, jak obrażają, jak nerwy im już puszczają, bo wiedzą, że wcześniej czy później przyjdzie też na nich kolej. I po tym materiale filmowym powiem, dlaczego się tak Jaki boi. W Polsce rządzą bandyci, którzy na polecenie Niemiec konsekwentnie niszczą nasze państwo. Proszę Państwa, świadczy o tym kolejny list przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który potwierdza to, co zresztą każdy, kto potrafi czytać, potrafi przeczytać. Problem tylko polega na tym, że platformiany świat prawniczy nie ma żadnych granic w ośmieszaniu się. Oczywiście są pozytywne wyjątki. Przypomnę tylko, że przez ostatnie 8 lat, kiedy my rządziliśmy, cała ich teoria związana z tym, że w Polsce nie było praworządności, polegała w gruncie rzeczy na tym, że Polska nie może mieć takich przepisów jak Niemcy czy Hiszpania, ponieważ u nas rzekomo jest gorsza kultura. Ja przypomnę, że proszę Państwa, to była oficjalna ich wykładnia, w którą dołączali do różnych pism. I dlaczego blokowano Polsce pieniądze? Bo Polska rzekomo ma gorszą kulturę od Niemiec. I proszę Państwa, oni konsekwentnie realizują ten plan, okłamując każdego dnia Polaków. Przypomnę tylko opowieści jednego z ich profesorów, który opowiadał, że no oni to tylko się ośmieszą w tej Radzie Europy. No i co, proszę Państwa, no i co? Kolejny raz. Tym bardziej, że jeszcze raz chcemy zwrócić uwagę, że zobaczcie Państwo, oni dalej konsekwentnie brną, całe państwo, całą neoprokuraturę zaangażowali w aresztowanie jednego z posłów, któremu jak ktoś przeczyta te zarzuty, to stawiają zarzuty tak zwanych przestępstw urzędniczych, z czego 5 zarzutów dotyczy tego, że kiedy z jednego dnia minister Romanowski przechodził z podsekretarza na sekretarza stanu, bo zostawał posłem, to kilka godzin miał nie mieć właściwych uprawnień. I na to całe państwo jest nakierowane, żeby tego człowieka aresztować, a w tym czasie się okazuje, że wypuszczają gwałciciela. Sprawa z Nowego Sącza. Więc proszę Państwa, my musimy się zastanowić, jaką wspólnotę my chcemy budować. I kiedy siły państwa są ograniczone, kogo państwo powinno bronić? Czy powinno bronić naszych rodzin, kobiet, córek przed przestępcami, kryminalistami, którzy próbują w nocy zaatakować kobietę i ją zgwałcić? Czy tutaj powinna być nakierowana siła państwa? Bo ja przypomnę Państwu, ta historia, o której Państwu w tej chwili mówię, to jest historia, gdzie ta kobieta opisuje, że nie miała pomocy w poszukiwaniu tego sprawcy. Sama go znalazła w mediach społecznościowych. A w czym w tym czasie państwo polskie było zainteresowane? Atakiem na posła Romanowskiego. 20 uzbrojonych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc widać, po tej sprawie widać, co jest dla Tuska najważniejsze. Ważniejsza dla Tuska, dla Bodnara i dla tych wszystkich bandytów jest zemsta, a nie budowanie systemu, który będzie bronił bezpieczeństwa naszych kobiet, naszych rodzin. No bo widać, gdzie jest skierowana priorytetowa siła naszego państwa. I pytania to zgadzać. Czy chcemy żyć w takim państwie? Żeby siłę państwa kierować, jeszcze raz przypomnę, na posła Romanowskiego, który sam zgłosił do tej neoprokuratury. Sam powiedział, jestem, proszę bardzo. Więc to jest, proszę Państwa, pierwsza sprawa. Jest taka, że ci bandyci, którzy tutaj siedzą, jeszcze raz chcę to bardzo stanowczo powiedzieć. Zobaczcie Państwo, na cały świat robili awanturę, że politycy nie mogą naciskać na sędziów. Cały robili awanturę. A wczoraj się okazuje, no to tutaj Bodnar, polityk, odwołał jednego z sędziów. Dlaczego? Dlatego, że nie zgadzał się z jego decyzją. Tak to dokładnie napisał w piśmie. Wyobraźcie sobie Państwo, co by było, gdyby za naszych czasów ktoś coś takiego napisał? To by była tutaj, ja bym miał tutaj Jurową i von der Leyen, tutaj by dzisiaj stały na konferencji. A tak to nic. Demokracja polska, jakiś logika w działaniu systemu prawnego umiera w ciszy. Dlatego my tutaj jesteśmy. Nie chcemy się na to zgodzić, żeby te oto wartości umierały w ciszy. I teraz tak, w tym całym, nazwijmy to, programie Praca dla więźniów wydano 560 milionów bez przetargów i wedle uznania stoi za tym właśnie nasz doktorek, habetowany doktor Jaki. Zapłacono z jego polecenia m.in. za tor dla więźniów w kwocie 369 tysięcy złotych, gdzie koszt wykonania zamyka się na 29 tysięcy złotych. No taka niewielka, skromna różnica. No a jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, dlaczego naszego Patryczka, doktora Patryczka
Blady strach zajrzał w oczy i teraz te jego publiczne, nazwijmy to, wystąpienia nacechowane są nutką kabaretu i tragikomedii, to przedstawię wam jeszcze kilka powodów. Jak wykazało NIK, inwestycje na ponad 115 milionów złotych realizowano z ominięciem prawa zamówień publicznych. Od stycznia 2017 roku do połowy 2019 roku do prywatnych przedsiębiorców trafiło w ten sposób ponad 560 milionów złotych. I w tym wyżej wymienionym okresie nasz doktor Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, kierował tym skontrolowanym programem. Skontrolowanym oczywiście przez NIK. W 2016 roku nasz Patryczek mianował na dyrektora przy więziennej instytucji swojego kolegę i polityka z Solidarnej Rosji, no bo jakżeby inaczej, Piotra Świderskiego. Przez lata trzymał go na stanowisku mimo sygnałów o nieprawidłowościach. Świderski razem z byłym asystentem Jakiego budował sieć telefoniczną dla więźniów. Choć projekt upadł, firma asystenta zarobiła bagatela blisko 1 000 000 złotych. Takie drobne tam. No ale jakby tego było mało, Jaki wydał bez przetargów setki tysięcy złotych publicznych pieniędzy, zaczął realizację projektu telefonii dla osadzonych, aranżując jako doradcę byłego senatora Jakiego i dając zarobić jego firmie. Tak jak powiedziałem, blisko 1 000 000 złotych. Potem projekt telefonii został oczywiście w tajemniczych okolicznościach wygaszony. Zatrudniał w swojej firmie swoją rodzinę, znajomych, między innymi z Solidarnej Polski, bo jakżeby inaczej. Czyli tego wszystkiego jest od groma. Powiem wam, zresztą już wam wcześniej mówiłem, że to wszystko, co się dowiadujemy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a to, co będzie wypływać na wierzch, jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy, ale mniej więcej teraz już też wiemy, dlaczego tak Jaki zaczął agresywnie ujadać, bo czuje oddech Bodnara na swoim karku. I mogę się założyć z każdym po kolei, że to wszystko się będzie rozkręcać, a pisowcy, czy ci z Solidarnej Rosji będą jeszcze bardziej agresywni i jeszcze bardziej im będą puszczały nerwy. Bo ten kwik świń odrywanych od koryta jest po prostu przeraźliwy, a będzie jeszcze przeraźliwszy i jeszcze głośniejszy. I tym akcentem chyba zakończę ten dzisiejszy monolog. Mam nadzieję, że zaciekawił was. Jeszcze raz, jeśli tu w tym materiale jakieś niedociągnięcia będą, wy znaleźliście, przepraszam, bo mówię, tutaj przebudowuję cały ten content, to znaczy będzie polityczny, tylko muszę z tym sprzętem nowym, z programem nowym się zaznajomić, ale mam nadzieję, że z czasem wszystko dopracuję do perfekcji. Na dzisiaj tyle, bardzo wam dziękuję. Oczywiście suchar dnia musi być, bez suchara nie ma filmu. Ja jeszcze raz wam bardzo dziękuję, życzę miłej reszty niedzieli, i do zobaczenia przy następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Ksiądz Michał O. ma postawione zarzuty przywłaszczenia milionów z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Jak nazwać formację, która broni takich ludzi? Prawo i Sprawiedliwość. I z tego też muszą być wyciągnięte pewne wnioski. Opowiadają bajki o torturach. Tu zaczęto stosować tortury. A jaka jest prawda? Ten personel tego zakładu karnego na Służewie w Warszawie robi fantastyczną robotę. To można powiedzieć, że jest samo dobro. Jarku, niewinni nie mają się czego bać.